wracamy do gry. Motherfucker! Słuchajcie, jesteśmy wariatami, wjechaliśmy wysoko w Mandelu, to jest jezioro lodowcowe. Tutaj jest bardzo fajnie i bezpiecznie, ale dopóki się ciemno nie zrobi. I przed chwilą nas wszystkich obudził przerażający huk. Ja zobaczcie, co się stało. O. Dzień dobry, jesteśmy na takim kempingu w górach, proszę bardzo. Tak, góry i kaktusy jednocześnie, oczywiście. Tam jest nasze auto, jak ktoś ma dobry wzrok, to trochę żółtego zobaczy. To jest kemping i tutaj już jest taki rwący potok. Można na rafting tutaj się również udać. No, właściciele każdego kempingu mają również opcję raftingu, ale bardzo mało kempingów jest otwartych aktualnie, mimo że jest ich tutaj bardzo dużo. Nie wiem, pewnie nie ma sezonu. I tutaj można niby płacić kartą, chociaż terminal panu nie działał, dlatego się zdecydowaliśmy, bo w innym się nie dało płacić kartą. No i co? No i już fiu. A ja dodatkowo chciałbym wam powiedzieć, jest dzisiaj aktualnie u nas 20 października, co oznacza, że mamy z Klaudią 5. rocznicę ślubu! Woo! A jesteśmy razem ponad 10. Ale patrzcie, jak tutaj jest urwisko takie. A tu jest most. Jeden z niewielu na przestrzeni kilometrów. I tutaj się płynie, powiem wam, że z tak rwącym potokiem. Ciekawy jestem, jak to wygląda i na pewno bym chętnie skorzystał, no ale nie chcę nas wziąć z Julkiem, bo jest za mały, więc jak zwykle niestety musimy odpuścić. Ciao! Idziemy na wycieczkę. Słuchajcie, będzie dzisiaj troszkę hardcore'u, dlatego że zaraz wam pokażę, jak bardzo ten potok jest rwący. A my sobie z Klaudią załatwiliśmy opiekunkę do dziecka jakąś tutejszą i płyniemy z Klaudią na rafting. Czyli wsiądziemy we dwójkę do pontonu i popłyniemy tak rwącym potokiem, proszę zobaczyć. Nie uważam tego za rozsądny, no ale cóż, jedziemy, to jedziemy. A teraz poszliśmy sobie na godzinny spacer, więc też będzie fajowersko. Jest tu sporo hardkorowców, którzy jeżdżą na rowerach po tych górach. I zarówno w Santiago, jak i tutaj. Podziwiam. Czy nie rozumiem? Nie, no rozumiem, ale ja kurczę jakoś tak roweru szczególnie lubię, ze względu na to, że boli mnie strasznie dupa. Wiem, to jest kwestia przyzwyczajenia. Po drugie, mam problemy z kręgosłupem i jak jadę bardzo długo w takiej pozycji, głowa do góry, oparty na nadgarstkach, to mnie tak potem bolą plecy, że czasem mi jest ciężko dojechać w ogóle. Ale przejście lubię. W górach jest zawsze sympatycznie. Warto w takim razie wyjść na jakieś spacery. My przeszliśmy się gdzieś, gdzie Google mówił, że będzie inaczej, a jest inaczej, ale jak to mówi klasyk, bunkrów nie ma, ale i tak jest zajebiście. Także wracamy, szybkę przebierka w kąpielóweczki i na rafting. Rozebrany z sprzętów
I jak wam się podobało? Nam bardzo, chociaż było faktycznie zimno. Czy było niebezpiecznie? Wydaje mi się, że nie. Raczej się czułem bardzo bezpiecznie cały czas. Jest to dość wymagające dla mięśni. Myślę, że będę miał zakwasy jutro w rękach. Klaudia pewnie też. Było faktycznie chłodno, ale z drugiej strony nie było to aż tak długo, że już zdążyłem przemarznąć. Jest mi zimno, muszę iść pod prysznic. Ale to było tak na granicy, że fajnie, że już się skończyło, bo już bym przemarzł, nie? A, i pójdziemy pozwiedzać miasteczko. Pokażemy wam. Przyjechaliśmy do miasteczka, zjemy coś. Informacja turystyczna jest niestety zamknięta, więc nie wiem, czy wykupimy sobie jakąś wycieczkę na jutro. Czy będzie to możliwe, zobaczymy zaraz. Ale na pewno coś zjemy. Julek poskacze na dmuchańcach. Przejdziemy się tutaj i wrócimy. Buenas tardes, señor Sierra. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest, zobaczcie, trochę food trucków. 2, 3, 4, no z 5. I słuchajcie, i tutaj najbardziej nam przykuł uwagę takie empanada. Są one nad wyraz dobre. Ja już jeden zjadłem z krewetkami, zobaczcie, Klaudia też ma taki. Jest tam mnóstwo sera. Ten ser jest bardzo dobry. A to ciasto, słuchajcie, jest tak pięknie lupiące. To ciasto jest majstersztyk, bo jedliśmy empanada, no nie wiem czy 100 razy, ale bardzo dużo. No bo to jest taka podstawowa przekąska tutaj. I no ciasto to jest najlepsze, jakie jedliśmy do tej pory. I wcinam właśnie drugiego. Tego z mięsem teraz wziąłem. Spotkaliśmy fanów. Już nas obserwują na Instagramie i na YouTubie. I próbują nam wkręcić, że fuckers to jest muy inteligente. A ja? A ja? Dobra, ja mam jogging, Julek ma trening pedałowania, proszę bardzo. Ciach. Ciśniemy. Ja biegnę i jedziesz. Bylebym do tej fontanny tu nie wpadł, kurde. Dobrze, wyprzedzaj, dobrze. Ciśnij, dobrze, wyprzedzaj. Dobrze. Pierwszy jesteś, ciśnij. Super. Ze względu na to, że jest tutaj czynny wulkan w pobliżu, i widzicie, jest nawet przy wybuchu ustalona droga ewakuacyjna, także beka. U nas takich tabliczek nie zobaczycie. Patrzcie jakie niebo. Wow. Sztos, co? Szanowni Państwo, no fajne jest to miasteczko, aczkolwiek te dzieciaki, których wam pokazywałem, no mówią, że tutaj jest bardzo fajnie i bezpiecznie, ale dopóki się ciemno nie zrobi, bo potem tutaj handel narkotykami rośnie i w ogóle jest tak podobno mniej bezpiecznie, mniej ciekawie. Spróbujemy jeszcze coś tu pozwiedzać do jutra. Słuchajcie, godzina jest, nie wiem, która, druga, trzecia, coś koło tego. I przed chwilą nas wszystkich obudził przerażający huk. Ja zobaczcie, co się stało. O ku... Patrzcie, całe drzewo złamane. Ale nie wieje, słuchajcie, nic. Czemu tak się mogło stać? Izotera? Nie wyjadę, bo to jest na drodze wyjazdowej. Więc będą musieli to jutro usunąć, a jest niedziela jutro. I chyba się powinni poważnie dowiedzieć, skąd, dlaczego tak się stało, bez wiatru, bez niczego. Bo tu ludzie śpią, nie? To jest miejsce do parkowania akurat. Szok, masakra. Relacjonujemy z rana. Pan twierdzi, że to może być sprawka termitów jakiś tam. Drzewo było bardzo stare, no i się kawałek tego drzewa duży złamał. Nie no, hardcore. Najgorsze jest to, że ja nie wiem jak my przejedziemy. Ale dobrze, że nie spadło na nas. Masakra! To przecież normalnie możecie, kurde, zabić przypadek. No ja bym chciał powiedzieć tylko, że zobaczcie tam moi kochani, ponieważ ja w ogóle jak tu przyjechałem, to zaparkowałem dokładnie w tym miejscu. Dokładnie. Tak po skosie i na pewno by mnie zahaczyło. Na pewno by nas zahaczyło. Każde to pęknięcie to było słychać, jakby się coś naprawdę działo, nie? Tam zeżarte przez korniki i termity chyba, bo takie jest tu spróchniałe wszystko, to i to. A tutaj takie zgnite, odseparowane od tego drzewa. Faktycznie zjadło to jakieś korniki. No ale kurde, takie wielkie drzewo u nas sady. Nie wierzę, Boże, mamy takie szczęście. Ja już się robię jak stara babka, bo ja już mówię tak, dzięki Bogu, dobrze, że ja te modlitwy czasem odmawiam. No bo przecież mogło się zrypać tam.
Ale przecież ja Matko. zaparkowałem dokładnie tak, żeby nas zahaczyło tyłem. Dobrze, że... Ja już chciałem dobrze, tak że ja to stać. zmieniłam. No, Dobrze, że widzisz, ty... Widzisz? wszystko dzięki No, tobie, dobrze, że żyjemy. ty słuchasz tej żony. No. Ale ja bym to wykorzystał oczywiście na plus, a mianowicie aktualnie chodzą tu wycieczki cały czas, a co za tym idzie? Jak każdy by sobie z nich wpisał naszego YouTube'a, którego mija, to byśmy mieli więcej followersów, prawda? Tutaj jest jakaś dziwna mentalność tych ludzi. Im bardziej na północ, tym się mniej uśmiechają i są tacy jacyś dziwni, gburowaci i niemili. Im bardziej na południe, tym jest lepiej. Ale no nie wiem, w Chile na przykład facet ci nie zatankuje samochodu, bo podjechałeś, zawróciłeś, żeby mu było lepiej tankować, żeby był wlew z jego strony, to on ci nie zatankuje, bo wszystkie auta mają stać w tą stronę. I mówisz mu, że wyjedziesz tyłem i pojedziesz sobie i nie ma problemu, on cię zaczyna olewać i cię nie słyszy i na przykład mówi ci, że niepotrzebnie pan tu stoi, ja i tak nie zatankuję. I tak jest często. Opowiadali mi niejednokrotnie, że na przykład nie podali Wi-Fi w restauracji, bo za mało zamówili, bo przyszli na kawę, a trzeba zjeść kawę i ciastko na przykład. Jest tu stosunkowo dużo kempingów, które są oznaczone, a są nieczynne. Ja się tu nie czuję jakoś szczególnie dobrze, a byłem tu najdłużej ze wszystkich krajów obcych, oprócz Hiszpanii, w której mieszkałem, i oprócz Anglii, w której też chwilowo mieszkałem. I tak naprawdę to Chile jest chyba drugim albo trzecim krajem, gdzie jestem najdłużej poza Polską i uważam, że wcale fajnie jakoś nie jest, aczkolwiek się przyzwyczaiłem i akceptuję ten kraj i na pewno ma w sobie też dużo dobrego. Słuchajcie, jesteśmy wariatami, wjechaliśmy wysoko, no czy może nie aż tak wysoko w Andel, to jest jezioro lodowcowe, nazywa się Embalse del Hieno, no i tak sobie tutaj obczajamy, jest bardzo pięknie, bardzo rico, jak oni to mówią, tylko że jest muy peligroso, bardzo niebezpiecznie, ale możecie obserwować i zobaczyć coś w stylu naszego morskiego oka. Niestety mamy auto ustawione w tamtą stronę, a trzeba jechać w tamtą. I już nie ma gdzie zawrócić i ja nie wiem co ja mam zrobić, będę płakał, a 6 ostatnich kilometrów to była istna tragedia. Natomiast jest śnieg, więc Julek się zaraz ucieszy jak się obudzi i są piękne widoczki. Proszę bardzo, takie są skutki jeżdżenia po takich terenach, ale zaraz na szczęście ja mam narzędzia i coś wymyślimy. No i mamy to, wszystko działa, to do bien, do domu wystarczy. You're welcome. Słuchajcie, chcieliśmy wam pokazać lodowiec, widzicie go tam tu na środku jest wielka bryła lodu, która tutaj jest zawsze. Na kamerze tak go nie widać, żeby był tak aż niebieściutki, ale on jest normalnie taki zielono, niebiesko, biały, no jest cudny. A, nie! A! Ło, dostałem! Teraz ty dostaniesz! A wiecie, że przed chwilą widziałem auto, które miało tam na masce na aucie zrobionego bałwana? Może też zrobimy sobie? Ok. Taką udajczawkę. From Norway? Polonia. Polonia. Ciekawej rzeczy się dowiedzieliśmy, oprócz naszej pracy zespołowej, naszego bałwanka, któremu już zabieram czapeczkę, dowiedzieliśmy się, że całe Santiago i tutaj okoliczne miejscowości biorą wodę stąd ze względu na to, że oni potrafili nie mieć deszczu od takiego sensownego od 10 lat na przykład. Biorą tylko stąd wodę, bo tutaj tylko jest sensowna, dobra woda, także i podczas II wojny światowej mnóstwo tutaj wody było brane stąd, dlatego że to był ogromny problem w czasie wojny, dlatego jest to bardzo ciekawa informacja i warto było tu przyjechać. Oprócz tego nam polecają oczywiście, że mamy jechać na Patagonię jak wszyscy, więc nie wiem, czy faktycznie nie weźmiemy samolotu i nie polecimy tam. Lecimy z powrotem, bo się zrobi ciemno, a ja nie chcę tędy jechać po ciemku. Ciao. Jedziemy z naszym Romkiem, ziomkiem. Ziomek musi być na zewnątrz, więc jest przed szybą, my jesteśmy z tej strony szyby i ciśniemy. O, musimy zrobić miejsce, żeby przejechali. Pięknie tu jest, słuchajcie, ale
Droga jest cały czas taka nad przepaścią. Dobra, jedziemy ziomek. Trzymaj się tam, jedziemy. Ja tutaj, na przykład tutaj, nie? To ledwo się mieszczę, a tu jest już taka przepaść, że ja pierdziu, nie? Muszę puścić rowerzystę, bo z rowerzystą się już nie zmieszczę. Jest napisane Aguas Indianas, czyli to jest woda Indian. I jeszcze musi być po prostu z pradawnego lodowca i pewnie dlatego. Ale to jest już moje domniemanie, nie traktujcie tego za pewnik. No i jeszcze wam pokażę, że w drodze mijamy czasem jakiś krzyż, jakąś kapliczkę. Ziomek jedzie z nami dalej. Kto wie co to jest, niech da znać. I czemu to tu jest w takich górach strasznych, wysokich. Albo coś tu hodowali, albo hodują, albo ktoś tu mieszkał, ale nie wiem kto. Dziwne. Voy a está caliente. Okej, bueno, gracias. Ładnie podane, ale ja mam lepsze. Ja mam polędwicę, słuchajcie, z jakimś serem Roquefortem i z krewetkami, które widać tutaj. Jest to podane bodajże na jakimś takim sosie lekko grzybowym. Na pewno jest to smaczne, ale spodziewałem się większych fajerwerek. Głównie dlatego, że to mięso można było dużo lepiej doprawić. Po posiłku stwierdzamy, znaczy ja stwierdzam, że jest co najmniej słabo. Średnio smaczne, niezgodne z oczekiwaniami, nieadekwatne do wystroju, jakby mogliby zainwestować jeszcze w kucharza. Już zainwestowali w tak piękny lokal, zobaczcie. Ale mi wcale nie było tak, że mi do końca nie smakowało. Mogło być lepsze, ale nie było złe jakieś takie. Nie no, słuchajcie, jeżeli Julek jedyny co był w stanie zjeść to sucha bułka i kawałki pomidora, ja musiałem się z żoną zamieniać na dania, bo nie byłem w stanie tego zjeść. Polędwica miała być, powiedzmy, że bliżej well done, mogła być między medium a well done, a dostałem surową polędwicę. A tutaj Klaudia ma stek, którego też aż tyle zostało. Dając steka, który ma różną grubość, jest z kością, nie jest w stanie go wysmażyć jednolicie tak samo. Najlepsze były ziemniaki i jestem w stanie to powiedzieć. A zupa to jest woda, słuchajcie, mogliby to podać w kubku, no to jest rosół bez makaronu. No dobra, dzisiaj może prześpimy się na dziko, zobaczymy. Skoro na kempingu może na łeb nam spaść drzewo, no to może bez sensu jest przepłacać. W sensie przepłacać, no bez sensu. Znaleźliśmy po prostu fajną miejscówkę. Także widzimy się potem. Idę wam pokazać na dziko, nad strumyczkiem, w takiej scenerii gór i wulkanów. Jak jechaliśmy z tamtego pięknego miejsca na górze, gdzie bawiliśmy się śniegiem, to widzieliśmy, że tutaj ludzie kempingują. No więc mówimy, skoro ludzie tu śpią, bo tu wiecie, namioty rozłożone, wszystko, nie? Więc skoro ludzie tutaj kempingują, no to jedziemy na noc, nie będziemy sami, fajnie. No i jak zjechaliśmy, tutaj już było ciemno, to jeszcze były ze 3 samochody, tylko w przeciągu 10 minut wszystkie odjechały. Jesteśmy tu ewidentnie sami. No ale pytaliśmy tych ludzi, mówili, że jest bezpiecznie, opinie na iOverlander i na Google są pozytywne, więc zostaliśmy podobno największym problemem, tu są śmieci. Faktycznie trochę tych śmieci tutaj jest, ale tam też jest sklepik, więc nie byliśmy tak do końca sami. Bardzo pięknie, ja sobie rano odsłoniłem okienka i widziałem jak mgła schodzi z gór, no cudo. Patrzcie jak fajnie ten śnieg tu widać. No i się strasznie jaram. Dzisiaj mamy odebrać paczkę i paszporty i trochę musimy to dzisiaj zrobić. Jak to nie dojdzie dzisiaj, to jestem przerażony, bo nie polecimy chyba. A zapłaciliśmy kupę kasy za bilety na Wyspę Wielkanocną i lecimy w środę. A ja jutro pracuję, więc teoretycznie nie mam jak jutro odebrać paszportów. Dobrze by było, żeby to było dzisiaj. Przepięknie tu jest. Klaudia, jestem szczęśliwy, że tu spaliśmy. Musicie przyznać, że piękny jest ten poranek, aż żal stąd jechać. Słońce świeci pięknie. Szumi. Woda, śnieg prawie, a mi jest ciepło. Szkoda jechać, no ale trzeba, więc ciśniemy. Santiago po raz kolejny. Poznajecie tą ulicę? Tak, to ulica, przy której nagrywałem sprzed ambasady. Wracamy do gry. Motherfucker! Świat już jest nasz. Jedziemy dalej. Ford Los Camperos
W Chile wysoko, wśród śniegu. Piękny, piękny widok. Nosotros coche en montaña en Chile.